No i lekarz stwierdził, że już jest tak źle i trzeba po prostu, żebym trafił do szpitala psychiatrycznego. Są sanitariusze, tak? Oni mi dali piżamę, ja zacząłem stawiać też opór, no to zaczęli mnie krępować. No i trafiłem na oddział ostry, zamknięty. Na początku nie byłem w pokoju, tylko na korytarzu miałem swoje łóżko, bo byłem na obserwacji. No warunki są trudne, tak? Na takim oddziale są pancerne drzwi z metalu, to główne drzwi od oddziału. Nie ma klamki, nie otworzy. Nie wyjdzie. Może chcieć, ale nie wyjdzie. Cześć Maciej. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Twoich pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Ile ich było? 4. 4 pobyty w szpitalu psychiatrycznym. Nazywam się Maciej Olbrysz, mam diagnozę schizofrenii paranoidalnej. W sumie jak pierwszy raz zachorowałem, nie trafiłem do szpitala, ale to też opowiem, jak to wyglądało. Dopiero kiedy drugi raz zachorowałem, pierwszy raz trafiłem do szpitala. Też za pierwszym razem nie postawiono mi diagnozy schizofrenii paranoidalnej, tylko miałem wpisany epizod psychotyczny. No i z grubsza tak to wygląda. Powiedz moim widzom, kiedy przychodzi ten moment, że lekarz stwierdza, że niestety trzeba iść do szpitala? Taki moment to jest czasami, często to rodzina stwierdza, myśli, że taka osoba powinna trafić do szpitala, natomiast to się tak odbywa, że jedzie się do szpitala, najpierw jest izba przyjęć, przychodzi lekarz, psychiatra, no i rozmawia z taką osobą, no robi wywiad i ocenia, tak, czy dana osoba kwalifikuje się do przyjęcia na oddział. Tak to wygląda. Powiedz, jak to wyglądało w Twoim przypadku, kiedy myślałeś, że idziesz do lekarza porozmawiać, a okazało się, że musisz zostać w szpitalu. To wyglądało w ten sposób, że ja drugi raz zachorowałem, bo za pierwszym razem jak zachorowałem, to nie musiałem trafić do szpitala, bo udało się zbić psychozę i wejść w stan remisji, czyli bez objawów w domu. I za pierwszym razem, czyli w drugiej klasie liceum, nie musiałem trafić do szpitala, natomiast w 4. klasie liceum, kiedy drugi raz zachorowałem, no, przy kolejnej wizycie w tym stanie psychozy pojechałem tam z ojcem. Ojciec porozmawiał z lekarzem, ja rozmawiałem z lekarzem. No i lekarz stwierdził, że że już jest tak źle i trzeba po prostu, żebym trafił do szpitala psychiatrycznego. I już wtedy zostałeś? To znaczy, to wyglądało w ten sposób, że ja byłem w stanie psychozy, także nieracjonalnie myślałem. Ojciec pytał się, czy chcę pojechać do domu, najpierw się spakować. Ja natomiast powiedziałem, że nie jest to konieczne. Pojechaliśmy do szpitala na izbę przyjęć. No i tam zostałem przyjęty na szpital i trafiłem na oddział od razu. Jak wygląda właśnie, że tak powiem, wejście do szpitala? Doktor powiedział, że zostajesz, tato pojechał do domu i co jest dalej? Często tak przy przyjęciu są sanitariusze, tak? Przy takiej osobie. Oni mi dali piżamę, ja zacząłem stawiać też opór, no to zaczęli mnie krępować. Natomiast powiedziałem, że no dobra, to już się sam ubiorę, nie? I oni powiedzieli, że oni z przyjemnością tego nie robią, tak? Że muszą takie środki stosować, jak ktoś stawia opór. No i trafiłem na oddział ostry, zamknięty dla dorosłych, mimo że miałem 18 lat, więc już nie kwalifikowałem się na oddział dla dzieci i młodzieży. No i pamiętam, że to na początku posiedział ze mną ojciec na tym oddziale. Nie wiem, ile siedział, z pół godziny czy godzinę. No, było to dla mnie bardzo traumatyczne. Bardzo takie, że jestem na oddziale w szpitalu psychiatrycznym, że w cudzysłowie jestem wariatem i jestem w tym szpitalu. No i ja w ogóle na początku to byłem załamany, myślałem jak uciec. Ale jeszcze właśnie bardzo mnie zainteresowała pewna rzecz, nie wiem, czy możesz o tym powiedzieć, jeżeli nie możesz, to tylko tak zarysuj, co to znaczy
ty stawiałeś opór, a oni musieli zastosować, że tak powiem, lekką przemoc, która nie była dla nich przyjemna. Co to jest? Znaczy przemoc to nie była, to tak można nazwać tego przemocą. No, nie chciałem się ubierać w piżamy, tak? Stawiałem opór. No to mnie tak... Siłą, zmyślili. Ja myślałem, że jakieś kaftany czy takie rzeczy. Aha. Nie. No ale w końcu stwierdziłem, że, nie ma sensu. że samemu się ubiorę, tak. Po prostu byłem nastawiony anty, to nie chciałem współpracować, tak, wtedy. Zaprowadzono ciebie na pokój. Jaki to był pokój? Czy mógłbyś opowiedzieć? Czy tam byłeś sam? I jakie odniosłeś pierwsze wrażenie, uświadamiając sobie, że ty tu jednak musisz zostać? To znaczy tak, w początku nie byłem w pokoju, tylko na korytarzu miałem swoje łóżko, bo byłem na obserwacji. I tak to wygląda właśnie na początku. Taka osoba jest na obserwacji. No i lekarze później decydują, tak? No ale okazało się, że muszę zostać. No ja byłem od razu załamany, nie chciało mi się żyć. Byłem zdruzgotany, to tak. A jak wyglądał pokój właśnie? Później już byłem w pokoju. Tam w pokoju są pokoje dla mężczyzn i osobno pokoje dla kobiet na takim oddziale zamkniętym, ostrym. I no byłem tam z paroma mężczyznami. No i tych łóżek nie wiem ile było, 8 może. Każdy miał swoje łóżko. No i ja cały czas leżałem w tym łóżku, tylko wstawałem, żeby jeść i pić i właściwie nic mnie nie interesowało. Interesowała mnie tylko jedna rzecz, jak się wydostać z tego szpitala, tak. Nawet myślałem o ucieczce, ale to była zima i stwierdziłem, że to będzie trudne. I ile trwał pobyt w tym szpitalu? I co to był za szpital? Gdzie? To był szpital, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Sobieskiego. W tym na tym oddziale za tym pierwszym razem byłem 3 miesiące. 3 miesiące cały czas. I jak wyglądał tak pobyt od dnia pierwszego z czasem, kiedy twój stan się poprawiał? No na początku z tego, co mi ojciec opowiadał, że lekarze powiedzieli mu, że oni mają dobre leki i że mnie z tego wyciągną. Natomiast był problem, bo ja byłem załamany, zdruzgotany, nic mi się nie chciało, nie chciało mi się żyć. Interesowała mnie tylko jedna rzecz, kiedy ja wyjdę z tego szpitala. Ja nie chciałem tam zwyczajnie być, tylko to mnie interesowało. Miałem ciągle zmienianych lekarzy. No i na początku też źle się czułem, tak? No bo na takim oddziale trzeba dobrać odpowiedni lek dla pacjenta, tak? Mimo że wcześniej brałem inne leki, no ale zachorowałem i stwierdzono, że jakiś inny lek. No i jak później patrzyłem w karcie szpitalnej, tak? No bo ja wtedy tego nie rejestrowałem, no to różne leki mi tam podawano. Po niektórych miałem zawroty głowy. To też no, trzeba dobrać dobrze lek dla pacjenta. Miałem zmienianych często lekarzy. Każdego nowego lekarza pytałem się, kiedy ja wyjdę. Ale tak naprawdę najgorsze nie było też to, co się działo na tym oddziale, tylko to, co działo się w mojej głowie i to, jak ja się wewnętrznie czułem. Powiedziałeś, że to był oddział zamknięty. Czym się różni taki oddział od innych oddziałów? W Instytucie Psychiatrii i Neurologii są różne oddziały. Są oddziały właśnie zamknięte, gdzie że no nie można swobodnie wyjść. Jeżeli ktoś ma wolne wyjście, czyli tak zwane, że może wyjść na zewnątrz, na teren szpitala, to jest to wpisane na tablicy w dyżurce u pielęgniarek i one po prostu, jak dany pacjent mówi, że chciałby wyjść, one sprawdzają, czy on ma wolne wyjście, to się tak nazywa. Jeżeli ma, no to go wypuszczą, on sobie może wyjść na teren szpitala i za jakiś czas wrócić. Natomiast jeżeli ktoś nie ma wolnych wyjść, no to nie wyjdzie. A co jakby chciał wyjść? No to są pancerne drzwi z metalu, to główne drzwi od oddziału. Nie ma klamki, nie otworzy tych drzwi zwyczajnie. Nie wyjdzie. Może chcieć, ale nie wyjdzie. Aha. Czyli podobnie coś jak w zakładzie karnym.
To jest trochę podobnie, bo też właściwie jest dużo czasu, nie wiadomo co z czasem zrobić, też mi się to kojarzy, tak trochę. Dużo wolnego czasu. I jak sobie radziłeś z tym wolnym czasem? Czy jakieś były gry, jakieś zajęcia, rozmowy, może poznałeś jakichś przyjaciół tam? Jakbyś mógł to powiedzieć? Wtedy, to był 2000 rok w klasie maturalnej, jak ja byłem pierwszy raz w szpitalu. No, tam jakieś drobne zajęcia jakieś są. Jak już jest ktoś podleczony trochę i kontaktuje, to też są spotkania chyba raz w tygodniu. To była taka grupa tych pacjentów, którzy już coś kontaktowali. Były spotkania psychoterapeutką, psychologiem. Jakieś zajęcia jest, można czy taniec, czy grupa, spotkanie społeczności, tak, że cała społeczność się spotykała i rozmawialiśmy na różne tematy. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to właśnie tak jak mówiłem, dużo wolnego czasu. No i był telewizor, ale no za dużo wolnego czasu, tak to mogę nazwać, tak, no to było trudne. Aha. Miałeś jakiś sposób, żeby sobie radzić z tym wolnym czasem? Ojciec mi przywoził czasopisma z samochodami, gdzie sobie oglądałem i czytałem. Też jakieś jedzenie, bo ja miałem tyle dobrze, że rodzina w tej samej dzielnicy mieszka, co ten szpital jest, więc ktoś z rodziny mógł mnie odwiedzać codziennie. No i inni chorzy no, nie mieli takiego komfortu, bo na przykład byli z innego miasta, więc to mieli rzadziej odwiedziny. No ale takie odwiedziny, jak ktoś, była taka możliwość jak w moim przypadku, no to codziennie, tak, o odpowiedniej porze. No i w tej klasie maturalnej, w 4. klasie liceum, kiedy byłem pierwszy raz, to byłem 3 miesiące, bo w końcu pod opiekę wziął mnie ordynator. Dostałem taki lek, który dostają chorzy, jak już nic nie działa. No i po 3 miesiącach, w miesiącu czerwcu wyszedłem z tego oddziału. No i następny mój pobyt był 7 lat później. Zachorowałem, bo to miałem też zmianę leku w domu. No i wpadłem w jeszcze większą psychozę niż przy tym pierwszym razie, jak byłem w szpitalu, czyli w klasie maturalnej. To była, no nie wiem, z 10 razy większa psychoza. Moja największa psychoza w życiu w tym 2007 roku. No i też trafiłem w bardzo ciężkim stanie na oddział ostry, zamknięty też. Tylko była taka różnica, że nie byłem już załamany, tak? Byłem oswojony ze swoją chorobą, tylko że to był stan 10 razy bardziej krytyczny, ponieważ no, dano mi też takie leki na początku, że ja pierwszych 2 tygodni nie pamiętałem, tylko jakiś drobny slajd. No i po prostu byłem pierwsze 2 tygodnie warzywem totalnie. No dobrze, a jak wyglądał ten szpital od środka? Jak wyglądało leczenie w tym szpitalu? Warunki są trudne, tak, na takim oddziale, no bo różnie są to wymieszani chorzy, tak. Ci, którzy dopiero przyszli, czyli na przykład są w własnym stanie, są ci, którzy są już trochę podleczeni, albo ci, którzy no, na lada chwilę wyjdą z tego oddziału. No i jak człowiek jest już trochę podleczony, ale nie do końca, no to ja to mówię, że ja wtedy byłem tak jak jajko bez skorupki. Czyli bardzo taki wrażliwy, tak? Bardziej niż zwykle. Czyli na przykład jak przywieziono pacjenta, który odstawiono mu alkohol, to był bardzo agresywny klął i przeklinał. No i mi to bardzo ściągało w dół, taka agresja, mimo że no, normalnie rzecz biorąc, no, nic by mi to nie zrobiło. Natomiast to bardzo mnie ściągało w dół. Warunki są trudne, ale myślę sobie, że nie to jest najgorsze na takim oddziale. Najgorsze jest to, co dzieje się, przynajmniej dla mnie, to, co działo się w głowie. Jak wygląda dzień w szpitalu na ostrym dyżurze? Znaczy to jest ostry oddział, tak? A, przepraszam, no. Dzień na ostrym oddziale wygląda... No tak, najpierw jest śniadanie o odpowiedniej godzinie. Nie pamiętam, czy godzina 7 czy 8, jakoś tak. Później pielęgniarka wzywa na leki i tutaj na takim oddziale ostrym, zamkniętym bardzo jest pilnowane, żeby pacjent brał leki. Jest zwracane na to bardzo dużą uważność, ponieważ są to osoby bardzo w ostrym stanie
I często oszukują z tymi lekami, co no ja nie doradzam tego, tak, no bo to chodzi o nasze zdrowie, ale no wiadomo, są urojenia, są różne rzeczy dzieją się w głowie i pacjenci próbują oszukać, tak? Dobrze, a co się dzieje, kiedy pacjent kategorycznie odmawia przyjmowania leków? Kategorycznie, no to przychodzą sanitariusze. Najpierw jest pielęgniarka woła, tak? Próba przekonania, żeby wziął te leki. Jeżeli no stanowczo nie chce, no to jest obezwładniany i dostaje zastrzyk. A czy to tak, ja staram sobie wyobrazić, jak wyglądają ci panowie sanitariusze, czy to jest tak jak na filmach, że to są jacyś wielki chłopi, czy normalni sanitariusze po prostu, którzy znają swoją pracę, pewne techniki, rozmowy? Tak, oni robią to w ten sposób i tak powinni robić, żeby nie zrobić krzywdy pacjentowi, tak? Żeby nie doznał jakiegoś urazu, tak? Czyli są przeszkoleni, no i robią to w ten sposób, żeby nie zaszkodzić pacjentowi, natomiast tak, żeby można było mu podać zastrzyk, tak? No bo jak nie chce sam brać leków, no to dostaje zastrzyk. Chodzi o to po prostu, że pacjent regularnie dostawał leki, żeby osiągnął w końcu stan remisji, czyli bez objawów. No i na przykład ze mną tak jest, że jak ja jestem w psychozie i tam też byłem, to mi się wydawało, że jestem tajnym agentem i mam brać leków, no i raz też oszukałem, tak? To później dostawałem kruszone leki, takie, że na pewno wiadomo, że wezmę, bo tak jak mówię, no to wzywa przy śniadaniu pielęgniarka, ma w kubeczkach, przy każdym, z imieniem każdego pacjenta i sprawdza, tak, kto przyszedł, żeby wziąć leki, kto wziął. Później też niektórzy pacjenci biorą leki w południe, czyli po obiedzie, ale nie wszyscy. No i większość pacjentów bierze rano i wieczorem. No i kolejna, trzecia tura to jest leki wieczorem. Też to samo. Jest wózeczek, ma pielęgniarka, na którym ma kubeczki z lekami dla każdego pacjenta. Czyli tak, ty powiedzmy po śniadaniu przyjąłeś leki i jaka jest dalsza plan dnia w leczeniu? Plan dnia to zależy, tak? Czy lekarz na przykład rozmawia z nami, jeżeli już na tyle pacjent kontaktuje, że można z nim porozmawiać. Ewentualnie jakieś badania, wtedy się wychodzi poza oddział, idzie się tam, gdzie można zrobić badania do jakiejś sali. I jakie to są badania najczęściej, abyśmy wiedzieli? Na czym polegają? Jakieś wstrząsy? Bo to... Nie. EEG. A EEG znam to. Chyba rezonans, ale nie jestem pewien. Jeśli chodzi o wstrząsy, no też się robi, ale to nie wygląda tak jak w pięknym umyśle, tak? To już nie te czasy, tak? Czasami też się stosuje, mnie kiedyś też zapytano właśnie wtedy, jak byłem pierwszy raz i te leki, no nie pomagało to wszystko. Pamiętam, że też mnie jedna lekarka zapytała, czy bym się zgodził, natomiast ja byłem nastawiony anty i się nie zgodziłem, tak? Natomiast elektrowstrząsy często pomagają, jak ktoś jest lekooporny, czyli te leki nie działają, żadne jeden lek, trzeci, czwarty, który z kolei nie działa, no to one pomagają, tak? I czasami się stosuje, tylko tak jak mówię, to nie można tego demonizować, bo to nie wygląda jak w pięknym umyśle. Dobrze, czyli tak, są badania, wiadomo. Po badaniach jest obiad, czy jeszcze? Tak, około godziny, już nie pamiętam której, ale chyba 13 jest obiad. No i po obiedzie, jeszcze rano, do tej pory, jak byłem wcześniej, to były obchody, czyli przychodzili lekarze do każdego łóżka, rozmawiali z pacjentem. Raz w tygodniu też przychodził profesor, razem z lekarzami też robił obchód. Wracając do tego rytmu dnia, no to po obiedzie lekarze wychodzą ze szpitala i tutaj się zaczyna trudny okres, tak? No bo coś trzeba z wolnym czasem zrobić. Powiedziałeś, że zaczyna się trudny okres, czyli możesz przybliżyć ciutkę kulisów, jakbyś mógł powiedzieć. Są też sytuacje śmieszne, no bo to różne się rzeczy dzieją na takim oddziale, no różni pacjenci są w różnym stanie, czasami można się też pośmiać, tak? Znaczy, nie z pacjentów, ale są takie komiczne sytuacje, gdzie nawet pielęgniarki czasami zobaczą. Ja mogę podać może na własnym przykładzie, tak? Miałem jakieś urojenie, że miałem chodzić i chodziłem na korytarzu w tą i z powrotem, nie wiem ile tam razy z 20 czy ileś. No bo głosem mi chyba, nie pamiętam, ale coś powiedziała mi, że mam pielgrzymować, tak? No i w końcu pielęgniarka się mnie pyta, co ty robisz?
Ja mówię, no pielgrzymka. No i ona się zaśmiała. No to było zabawne. No, z mojego przykładu to mogę tak podać, tak? Oddziały, jeszcze raz zapytam, mieszane damsko-męskie? Tak. Czyli może dochodzić de facto do kontaktów damsko-męskich. Czy jest to Tak. jakoś pilnowane? Jest pilnowane, żeby nie dochodziło, no ale to jakieś pary się tworzą, tak. Aha, romanse. No na przykład jakieś znajomości, tak, bliższe, czy... No i dobrze, o której jest cisza nocna? Cisza nocna jest, bierze się leki chyba o 21, z tego co pamiętam. No i cisza nocna jest gdzieś tak po 22. I jest przestrzegana przez wszystkich? Tak. Czy też ktoś pilnuje? To znaczy tak, no sanitariusz stara się zachęcać chorych, żeby spali, bo jest problem, bo na takim oddziale człowiek dostaje leki, które nie zawsze są, nie od razu na przykład są trafione, tak? No bo lekarz też nie wie. I to jest zrozumiałe, bo trochę musi działać po omacku. No nie wie, czy dany lek będzie dobry od razu dla pacjenta. No i często te pierwsze leki, które się bierze, mają jakieś skutki uboczne, senność i pacjenci śpią w dzień. Jak śpią w dzień, no to nie mogą spać w nocy. Albo piją dużo kawy, tak? W dzień. No i nie śpią w nocy i chodzą po nocy. Nie wszyscy, część śpi, część chodzi. No i na przykład jak ja byłem na obserwacji, na przykład za którymś razem, no to już na korytarzu leżałem, chciałem spać, a nie mogłem, bo mi ciągle chodzili wokół mnie po korytarzu. Dobrze, zakończymy rozmowę o oddziale zamkniętym, bo ja prędzej z Tobą rozmawiałem, Ty mi powiedziałeś, że niektórych rzeczy nie chcesz opowiadać i nie będziemy tego poruszali, doceniam. To teraz przybliżmy, jak wygląda już leczenie na oddziale otwartym. Oddział otwarty to jest taki oddział dla lżejszych przypadków, gdzie albo pacjenci trafiają tam w lżejszym stanie, albo na przykład z innych oddziałów ostrych, na przykład gdzie już są podleczeni i jeszcze na kontynuację leczenia, czy osoby, które na przykład chcą zmienić lek. Byłem na takim oddziale otwartym, bardzo dobrze go wspominam, poznałem bardzo fajnych ludzi. Tam takie rzeczy jak na oddziale ostrym się nie działy, bo pacjenci byli już bardziej podleczeni, tak, kontaktowi i bardzo dobrze wspominam, no, tu nie mówi śmiesznie, ale powiem jak w czasy, tak. Pokoje były też damsko-męskie, ale w takim pokoju były 3, góra 4 osoby. Ja tam poznałem mojego kolegę, byliśmy w jednym pokoju, on ma inną diagnozę, bo ma diagnozę HADU, czyli choroby dwubiegunowej. No i tam jest głównie postawiony nacisk na psychoterapię, psychologię. I w ogóle to inaczej wygląda, tak? Pacjent może w każdym momencie wyjść z oddziału, sobie gdzieś pospacerować na zewnątrz. Jest też zaufanie do pacjenta, że on bierze leki. Oczywiście lekarze też są psychoterapeuci, ale większy nacisk jest na edukację, na zajęcia, dużo jest zajęć. Jest też raz w tygodniu konsultacja z własnym psychoterapeutą, który jest przydzielony dla chorego na oddziale. No i bardzo dobrze wspominam ten okres. Poznałem naprawdę fajnych ludzi, fajnie się rozmawiało i to było zupełnie co innego niż oddział zamknięty ostry. I jaki to był szpital? To był ten sam... Tak, ja byłem tylko w szpitalu na Sobieskiego, więc taki mam tylko... A 4 razy w jednym szpitalu byłeś, tak? Tak, byłem jeszcze w 2007 to byłem na tym ostrym i później właśnie na otwartym, zaraz po ostrym oddziale. W 2014 byłem 3 tygodnie tylko na ostrym, ale to już nawet sam chciałem pojechać na ostry dla własnego bezpieczeństwa i poczułem się bezpiecznie w szpitalu. No i byłem w 2019 jeszcze na innym oddziale, na oddziale dziennym. Tam się sam zgłosiłem, nie miałem psychozy wtedy. Po prostu chciałem zmienić lek, bo myślałem, że to pomoże na moje takie codzienne problemy. Więc dlatego poszedłem sam na oddział dzienny. Tak? To jest oddział dzienny, to jeszcze tylko powiem, że to jest oddział, kiedy przychodzi się rano, dostaje się leki, są zajęcia, jest obiad, później koło godziny 13 po obiedzie dostaje się leki, które się bierze później w domu wieczorem. No i po obiedzie wychodzi się do domu, weekendy są wolne. Także przychodzi się tam właściwie od rana do południa. Są zajęcia też. Też dobrze bardzo wspominam ten oddział.
też poznałem fajnych ludzi, taką nawet paczkę stworzyliśmy. Teraz no, to się rozeszliśmy się z tymi ludźmi, ale przez pewien okres się spotykaliśmy i... Możesz pozdrowić. Mogę. No to dawaj. Słuchajcie, no, były pewne zaszłości, możemy się spotkać i pogadać. Słyszałem też, że występują takie sytuacje, że pacjent przyzwyczaja się do szpitala i nie chce go opuścić. Jest to prawdą? Tak, są to częste sytuacje, że pacjent po prostu boi się wyjść ze szpitala. Po prostu zadomawia się w szpitalu po prostu. Ja też tak miałem wtedy w 2007 roku, miałem tą gigantyczną, największą psychozę. Po prostu mnie stresowało samo wyjście przez próg na korytarz oddziału. Znaczy na korytarz poza oddziałem, korytarz szpitalu, ale poza oddziałem. No ale ja jakoś chciałem, garnąłem się do życia, no bo to się wiąże, no, ja to mówię, że mi zresetowano mózg wtedy, bo ja wtedy tych pierwszych 2 tygodni nie pamiętam. I ja musiałem tak jakby, to jest trochę jakbym się uczył na nowo tych wszystkich czynności, takich zwykłych, zwyczajnych, czy później nawet się uczyłem, no przypominałem sobie, jak się robi zakupy, tak, żeby zapłacić przy kasie, zrobić zakupy, czy jeździć komunikacją miejską, bo wydawało mi się, że w komunikacji miejskiej wszyscy wiedzą, że na co ja choruję. No i to jest właśnie, pacjent się obawia, że, no, że coś go złego spotka, tak? Stres jakiś, tak jakby ktoś idzie pierwszy raz do nowej pracy, pierwszy dzień. No to może to tak porównać trochę do tego. Moje zdanie na temat psychiatrycznych szpitali jest takie, że no ja na szczęście byłem w instytucie tylko, z racji tego mojego miejsca zamieszkania. Nie byłem w innych szpitalach, no ale podobno jest gorzej niż w instytucie, tak? No oddział ostry, no powiedzmy sobie, różne rzeczy się dzieją, tam są ciężkie przypadki też. No ale tak jak mówię, no w 2014 roku miałem lekką psychozę i od razu się zgodziłem. Brat mnie tylko przyjechał, już nie mówię jakie były okoliczności, ale przyjechał i się zapytał, czy chcę jechać do szpitala. Ja powiedziałem, że tak, od razu sam powiedziałem, bo ja już miałem dość. I pojechaliśmy na oddział ostry, ja tam chciałem zostać, poczułem się tam bezpiecznie, mimo że to był oddział ostry zamknięty właśnie, tam gdzie się dzieją takie rzeczy. No i ja nawet powiedziałem później w remisji, czyli w stanie bez objawów, że jak powiem, że jestem tajnym agentem, to proszę, żeby mnie zamknięto właśnie na oddziale ostrym zamkniętym. Żeby przypilnowano mnie, że ja dostał leki. Ja wtedy osiągnę, to zbije moją psychozę, ja nabiorę krytycyzmu, że jestem osobą chorą i muszę brać leki i to mi po prostu pomoże wrócić do remisji. Natomiast co bym powiedział osobom, szczególnie tym, które pierwszy raz trafiają do szpitala, gdzie to pewnie jest dla nich traumatyczne, że trafili do takiego szpitala pewnie z takich powodów jak ja to odczuwałem, a może z innych. Jeżeli ktoś się czuje, że to jest dla niego duża trauma, no to ja mogę powiedzieć tak, jakbym miał pierwszy raz trafić i co zrobiłbym inaczej, to powiesz, że no bym sobie powiedział, no trudno, trafiło się, zachorowałem, jestem w szpitalu, nie należy to do przyjemności, jak zresztą do pobytu w żadnym szpitalu. Nie wybierałem sobie tej choroby, współpracowałbym z lekarzami, brał leki, żeby po prostu jak najszybciej wyjść, tak? I to można wyjść z takiego szpitala i wrócić do normalnego dalej życia, tak? No oczywiście wiadomo, im większa psychoza, tym trudniej, ale jest to możliwe, bo ja na takiej gigantycznej psychozie wróciłem później na studia, skończyłem studia, poszedłem do pracy i po pobycie w szpitalu można normalnie wyjść i wrócić do starego życia, czy nawet je poprawić na lepsze, czy wrócić do pracy, czy na studia, czy do nauki. Jest to możliwe i to nie jest koniec świata, że jak trafiliśmy do szpitala psychiatrycznego, no to już wszystko się skończyło, koniec życia i nie ma nadziei. No to tak nie jest, nie musi tak być wcale. No to chciałem tutaj pozdrowić, podziękować Luizie, jak zawsze, standardowo może, bo tych wywiadów i mojej pracy w fundacji by nie było. No i właśnie taka ciekawostka, bo Luizę poznałem na grupie wsparcia dla byłych pacjentów oddziału otwartego. My nie byliśmy razem na takim oddziale, bo ona była w innym czasie, ale byliśmy razem na takiej grupie wsparcia dla byłych pacjentów. No i tam poznałem Luizę, żeśmy się zaprzyjaźnili i znamy się już 15 lat.
Poznałem za to na tym oddziale mojego kolegę. No i można po prostu na tych oddziałach też znaleźć jakieś znajomości, tak? To są takie dodatnie minusy, to tak to nazwijmy może, że można kogoś też poznać. To są to ludzie, którzy mają podobne problemy jak my, tak? I nas zrozumieją, bo przeżywają to samo, więc tak powiedzmy sobie osoby bez diagnozy, to trudno to zrozumieć, no bo to jest ciężko to tak sobie wyobrażać, jak to się człowiek czuje, tak? Natomiast na takim oddziale można bardzo fajne znajomości, czy to nawet ostrym, tak? Bo na ostrym też poznałem kolegę, z którym miałem długi okres znajomości i na tym oddziale ostrym też poznałem takiego kolegę i to są takie dodatnie minusy, może to tak nazwijmy, takich pobytów. Jeżeli historia Wam się spodobała, to zadawajcie pytania, lajkujcie. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakieś odcinki, to nagramy. Podróże z kadrem, także śmiało zadawajcie pytania i jeżeli będzie taka chęć, to będzie kontynuacja. A ja dziękuję Maciejowi, to jest nasz drugi film. Już widzę, że się rozkręcił, może następnym razem Maciej ze mną zrobi wywiad, jak to wygląda z drugiej strony kamery. Także bardzo się cieszę, że Maciek jest w dobrej kondycji, coraz lepiej. Maciek jest właśnie przykładem, nie? Że nie trzeba się niczego bać, sobie stawiać cele i jeżeli ktoś ma podobne problemy, nie przejmujcie się, wszystko będzie ok. Także dziękujemy za oglądanie, zadawać pytania, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! Dziękuję.